Siemacie moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że u was wszystko w najlepszym porządku. Ja trochę przeholowałem ze słońcem, więc łuszczę się jak żmi, ale show must go on. Recenzuję dla was gitarę, którą kupiłem dla siebie. Jest to Squier 40-letni, nie, tak naprawdę to nie, rocznicowe wydanie na 40-lecie firmy, B-Stock Stomana, więc opowiem o tym, w jakim stanie te gitary do nas przychodzą. Opowiem, czym jest Jazzmaster i jak powinien brzmieć, i porównamy sobie też to wiosło z Jazzmasterem od Harley Bentona, bo myślę, że może to być dla was bardzo ciekawe. Nie będę ukrywał, na pewno to zauważyliście, że bardzo zajawiłem się tematem Jazzmasterów i te gitary po prostu ze mną niesamowicie rezonują. Strasznie podoba mi się ten styl lat 60., tego mostka pływającego. Nie wiem, czy to można tak nazywać, ale w każdym razie gitara, która ma duszę, która kojarzy się z charakterystycznym brzmieniem i która jest nie do podrobienia przez współczesne konstrukcje. Zanim zacznę recenzować to wiosło, to kilka ciekawostek konstrukcyjnych. Przede wszystkim Jazzmaster posiada dwa obwody, dwa komplety potencjometrów i switchy, więc tak, pierwszy obwód jest jak w standardowej gitarze, czyli ton, głośność i selektor przetworników, czyli mamy pozycję albo przy gryfie, albo dwie naraz, albo przy mostku, tak? Natomiast możemy też tutaj za pomocą tego czarnego przełączyć się na tryb tak zwany Rhythm Circuit, który aktywuje wyłącznie przetwornik przy gryfie, ale nie wiem dokładnie, co tam jest zrobione, powoduje, że jest on znacznie ciemniejszy w brzmieniu. To brzmienie jest takie krzykliwe i wybijające się i w tej pozycji selektor przetworników nie działa. Mamy tutaj odrębną kontrolę tonu i głośności, którą realizujemy kciukiem w ten sposób, natomiast te dwa układy są zupełnie od siebie niezależne. Takie podejście na pewno robiło robotę w dawnych czasach, gdzie nie mieliśmy całych pedalboardów czy wzmacniaczy z wieloma kanałami. Chcieliśmy na przykład zagrać solo, no to klikaliśmy lead, przebijaliśmy się przez zespół. Chcieliśmy grać bardziej w tle, klikaliśmy rytm i rzeczywiście nasze brzmienie się balansowało, robiło się ciemniejsze. Tak, natomiast teraz raczej traktowałbym to jako kolejną możliwość kręcenia brzmienia, kolejny kolor czy odcień, który można wykorzystać we własnej kreacji. Kolejna ciekawa rzecz to mostek. Jeżeli byście się mu przyjrzeli, to tak naprawdę on nie jest osadzony w żaden sposób na stałe. Znaczy można palcami go przekręcać. I teraz jeżeli gracie na Jazzmasterze, bardzo ważne jest to, żeby był on ustawiony prostopadle do dechy. I co ciekawe jeszcze, grając bardzo mocno na gitarze albo mocno dociskając przy palm mutingu, możecie sobie to przestawić, zatem menzura w tej wiośle jest dość nietrwała. Nie polecam nikomu, kto ma ciężką łapę lub kto chce grać ciężką muzę, bo zwróćcie jeszcze uwagę na to, że tutaj mamy struny, które bardzo lubią się wzbudzać. Znaczy szarpiąc strunę E, wzbudzamy delikatnie te struny tutaj. Nie ma szans na precyzyjne, krótkie tłumienie. Dla mnie kwintesencją Jazzmastera jest jego mostek. To jest coś, czego pozbawiony był Benton. Mamy tutaj długie ramię, bardzo płynnie działające, delikatne wajchowanie w jedną lub drugą stronę daje nam ten vibe z lat 60. Możemy bez problemu zagrać Akademię Policyjną. Nie, przepraszam, 13 posterunek.
Patent ten naturalnie nie pozwala na szaleństwa, nie zrobimy tu żadnych dive bombów, a mocne odchylenie w jedną lub drugą stronę to gwarantowane rozstrojenie się gitary. Stąd wniosek nasuwa się następujący. Jazzmaster to nie jest wiosło dla każdego, ale jest na tyle unikalne i na tyle ciekawe, że warto chociaż sobie spróbować przygody, bo tak jak mówię, mnie to totalnie urzekło. Co zaś się tyczy tego konkretnego egzemplarza, jest to B-Stock, czyli gitara powiedzmy z drugiej ręki, przyszła z bardzo mocnym obiciem, które zaraz Wam pokażę z bliska. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, oszczędziłem dzięki temu 200, ale poza tym mankamentem nie ma tutaj nic, co odróżniałoby tą gitarę od tradycyjnego stocka, czyli A-Stocka. Śmieszne jest to, że Squier zrobiony jest gorzej od Bentona, znaczy gorzej trzyma geometrię. Na pewno przyda się tutaj szlif progów, bo na niektórych pojawia się brzęczenie. Progi są w ogóle chropowate, niewypolerowane odpowiednio i zakończone w miarę ok, ale na pewno gorzej niż w Bentonie. Jakby tego było mało, mostek wymaga mocnej interwencji lutniczej, to znaczy albo wymienimy całkowicie na inny, albo będziemy coś tutaj kombinować, bo jest taki problem, że przy graniu od drgań zaczyna on wpadać w te tuleje. Nie będę tutaj wnikał, o co chodzi, w każdym razie on się trzyma na takich dwóch szpilkach, które da się podnosić za pomocą klucza imbusowego i jak sobie wszystko ustawię tak jak trzeba i pogram na tej gitarze kilka godzin, to akcja cały czas idzie w dół, aż zaczyna mi brzęczeć po stronie wiolinów. Z całą pewnością nie wziąłbym ze sobą tej gitary na scenę, bo trochę przypomina to jazdę samochodem z odkręcającymi się kołami. Nigdy nie wiesz, kiedy odpadną i czy przypadkiem w tym momencie nie będziesz jechał 120 na autostradzie. Ale koniec krytyki, gdyby ta gitara była taka zła, to bym jej sobie nie zostawiał, ale po pierwsze trafiłem świetną cenę, bo kupiłem ją za 1100 zł, a po drugie brzmieniowo nakrywa ona czapką Bentona pod każdym względem. Uważam, że to brzmi jak Jazzmaster, zarówno rhythm jak i lead, zdecydowanie piękniej i pełniej niż w przypadku Bentona, choć po wymianie potencjometrów w tamtym można byłoby się troszkę kłócić. Próbki, których słuchacie, zostały nagrane na Tone Kingu od Neural DSP. Jest to moja ulubiona wtyczka vintage'owa. Pobierzcie sobie ją z mojego reflinka. Macie 14 dni, żeby sprawdzić ją we własnym zakresie. W każdym razie porównywanie tych gitar było stokowe, czyli Benton, który słuchacie, ma stare potencjometry, no a Squier jest dokładnie taki, jaki przyszedł do mnie ze sklepu. Planuję zrobić spory upgrade tej gitary, że jestem umówiony z Czarkiem we Wrocławiu, będziemy dłubać. On też ma taką gitarę, tylko w innym wykończeniu, w tym jasnym, kremowym. No i będziemy patrzeć, co da się wykrzesać z wiosła za 1000 zł. Na Jazzmastera amerykańskiego mnie nie stać, uważam, że to byłaby totalna fanaberia, a Meksyki i Japońce, z tego co wiem, nie warte są swojej ceny. Jeżeli miałbym porównać te dwie gitary i powiedzieć Ci, którą warto wziąć,
Jeżeli zależy Ci na wygodzie gry, na wykonaniu i na tym, żeby była prosta w obsłudze, to bierz zdecydowanie Bentona, a jeżeli zależy Ci na brzmieniu, kształcie, wyglądzie Jazzmastera, bierz Squiera, bo jest to gitara rasowa, gitara z duszą, która brzmi tak, jak powinna brzmieć, nie ma tutaj żadnych kompromisów poza zastosowanymi materiałami i jakością wykonania. Myślę, że da się ją wyprowadzić na ludzi. Dla fanatyków lat 60., surf rocka, rockabilly jest to istny rarytas, bo w swojej cenie naprawdę wymiata konkurencję. Jako że nie samym sprzętem żyje człowiek, po mojej prawej stronie u góry znajdziesz playlistę z muzycznymi zajawkami. Krótkie lekcje gry na gitarze, riffy, liki i całe piosenki wytłumaczone w 60 sekund. Na dole natomiast playlista z innymi recenzjami. Gorąco zapraszam do kliknięcia. Trzymaj się!